Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl, a my dzisiaj robimy kota? Dynię? Kotodynię! Dyniokota! O jaki śpiech! Miau! No dobra, idzie Halloween, więc u mnie kotodynia albo dyniokot. Skąd ten pomysł? Pomysł wziął się z tej grafiki, gdyż moja znajoma jest tatuażystką i stworzyła niesamowite grafiki na tatuaże i spytałam ją, czy mogę stworzyć na podstawie jej tatuażu, jej rysunku, jej grafiki właśnie maskotkę i tutorial. Zgodziła się bez problemu. Oczywiście link do jej social mediów, do Instagrama znajdziecie w opisie tego filmiku, a ja zapraszam Was, zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Ok, więc dzisiaj potrzebujemy dwa różne szydełka. Hop, jeden to jest ostrości 3,5 mm, a drugi to jest 5 mm i zaraz się dowiecie dlaczego. Bo dzisiaj używamy dwie różne grubości włóczki. Przede wszystkim włóczka pomarańczowa i jest to główna część naszej dyni, do tego zielona, czyli łodyga, można to tak nazwać, a do tego jeszcze czarny i biały, bo tutaj głównie to będą oczy, a czarny to będą ogon, oczy i uszy. Do tego nożyczki, hop hop, ostre, co by wszystko zcięły tak jak trzeba. I tutaj uwaga, igła. Ja tutaj Wam pokażę dwie igły, ponieważ ta będzie lepsza do grubszej włóczki, a ta będzie lepsza do tej cieńszej, więc jakby trzeba sobie dopasować, bo przy jednej i przy drugiej będzie ona potrzebna do zszywania po prostu, łączenia tych wszystkich naszych części. Co jeszcze? Oczywiście wypełnienie, czyli kulka silikonowa, która sprawi, że ta nasza maskotka, ten kotodynia będzie mięciutka i milutka, żeby ją można było przytulać, a wiadomo, kulka silikonowa jest najlepsza do tej roli, bo nie chłonie wody, nie uczula, no i dzięki temu, że jest taka fajna, nie kruszy się, jest elastyczna i szybko powraca do swojego stanu, no i jest długożywotna, więc jakby to jest najlepsze, co może być w środku w tej naszej maskotce. Chyba mamy wszystko, bo jakby już więcej nie potrzebujemy, więc co? Zaczynamy. Ok, na samym początku bierzemy duże szydełko, czyli to 5 mm i pomarańczową włóczkę i robimy 27 oczek łańcuszka, czyli hop, tu sobie zawiązuję i przerabiam 27 oczek łańcuszka. Dwa, 6 i 27. Hop. I to będzie jakby wysokość naszej dyni. I teraz oczywiście zaczynając od drugiego oczka, licząc od szydełka, przerabiamy wszystkie oczka półsłupkami, czyli się wbijamy, narzut wyciągamy i narzut przez 2 i przerabiamy cały rząd. W rzędzie powinno wyjść 26 półsłupków. Dlaczego? Ponieważ pierwsze oczko minęliśmy i bez tego jednego wyjdzie nam właśnie 26 półsłupków, więc przerabiamy, spotykamy się tutaj na końcu tego rzędu. Ok, cały rząd przerobiony i na końcu robimy oczko łańcuszka i odwracamy robótkę. I teraz mamy skończony pierwszy rząd. I tak naprawdę ja Wam pokażę, co robić do rzędu 40. Tak, bo tutaj powstanie nam taki dywanik. I teraz tak, każdy kolejny rząd to jest 26 półsłupków. Licząc, tutaj mamy pierwszy, łańcuszka nie liczymy jako rząd, bo tam to jest tylko nasza podstawa, więc teraz zaczynamy drugi rząd i wbijamy się. Uwaga, po zrobieniu oczka mamy już pierwsze oczko do zrobienia, ale nie wbijamy się w całe, a wbijamy się tylko w tylną nitkę. Na tej puszystej włóczce tak nie widać, chociaż jak sobie popatrzymy, to widać, że tu są całe oczka i to jest jedna nitka, a to jest druga nitka, więc wbijamy się w tą tylną nitkę i w taki sposób przerabiamy wszystkie kolejne
rzędy, czyli w każdym kolejnym rzędzie musi być 26 półsłupków i wszystkie półsłupki muszą być zrobione tylko na tylnych nitkach, na tylnych oczkach. Zobaczcie, hop. Widzicie? Dzięki temu zostaje mi taki brzeg i z każdej strony on będzie zostawał później i dzięki temu właśnie uzyskamy taki fajny wzór na tej naszej dyni. Więc teraz przerabiamy kolejne rzędy i spotykamy się na końcu rzędu 40. Ja wiem, że to tak strasznie brzmi, bo ten dopiero jest drugi, ale zobaczycie, że będzie fajnie i każdy rząd, oprócz tego, że przerabiamy na tylnych oczkach, to powinien mieć 26 półsłupeczków i tam się też spotykamy. Ok, jak już mamy te 40 rzędów, to wychodzi nam dywanik. No tak, no ale przecież nie o to nam tu chodzi, żebyśmy mieli dywanik. Teraz złożymy tą dynię, jakby brzydko mówiąc, do kupy, czyli zrobimy z niej faktycznie kształt dyni. Mimo tego, że wygląda niepozornie, ma nasz wzór, który chcieliśmy mieć. Jak liczyć jeszcze raz rzędy? Zobaczcie, zawsze jest tak, że zawsze będzie jakiś taki wklęśnięty moment, bo to jest to, co tutaj robiliśmy na tylnym oczku i to przednie oczko zostaje sobie z tej strony, a tylnie jest wciągnięte, więc zawsze jest takie wklęśnięcie. Jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 32, 34, 36, 38, 40. Więc wiemy, zobaczcie, zresztą po czym poznać, że mamy parzysty rząd? Po tym, że nitka od rozpoczęcia łańcuszka jest z jednej strony, a koniec jest z drugiej, więc na pewno mamy parzyste, tutaj policzone 40. Ok, i co robimy teraz na ten koniec? Gdybyśmy robili dalej, no to byśmy robili w tą stronę. Więc tak samo robimy w tą stronę zakończenie. Czyli hop, tu składam sobie, zobaczcie, to jest tylna część, to jest przednia część i łączymy te dwie części w taki sposób, jakbyśmy robili ten ostatni rząd. W sensie ostatni, czyli następny akurat tutaj, ale tu jest to ostatni. Normalnie mamy oczko łańcuszka i normalnie też będziemy się wbijać w tylne oczka. Tyle, że oprócz tego tylnego oczka tutaj, na tym 40 rzędzie, będziemy się też wbijać w oczka z tego pierwszego rzędu, tak żeby połączyć jednocześnie całość. Czyli zobaczcie, przebiłam przez dwie i robię z tego normalnie półsłupek. I znowu przebijam tak samo przez tylną, tak jak wszystkie te rzędy, a tutaj wbijam w tą jedną nitkę, która tu powinna być. Hop! I przerabiamy tak cały rząd i oczywiście spotykamy się na końcu tego rzędu. Pamiętamy, tylna nitka i nitka z pierwszego rzędu, czyli od łańcuszka to jest nitka i przerabiamy normalnie, tak jak było to wcześniej, po te 26 półsłupków, czyli tutaj robimy te 26 półsłupków, spotykamy się na końcu i zaraz dokończymy kształt tej dyni, zrobimy w końcu te uszy, oczy, ogon i skończymy. Ok, mamy połączone. Zobaczcie, ja wiem, jest znak, ale zobaczcie, od drugiej strony wygląda to świetnie. Co tu dużo mówić, nie widać praktycznie tego łączenia. Tak, moje szydełko szaleje. I tak naprawdę to będzie nasza prawa strona. Ale zanim przejdziemy do tej prawej strony, to mamy tu jeszcze nitkę i połączymy tą stronę, żeby ją zamknąć. W jaki sposób to robimy? Po pierwsze, odliczamy sobie ilość, czyli na szerokość obwijamy raz i trochę dalej możemy odciąć. Tak naprawdę zobaczycie, że nawet to, co tutaj jest, to za chwilę będzie tego mega dużo. Dlaczego? Bo ściągnie nam się ta cała przestrzeń jak najbliżej siebie. Tutaj oczywiście bierzemy igłę i mogę wziąć tą większą igłę, mogę tą mniejszą, tak żeby na pewno, zobaczcie, co jeszcze na końcu? Biorę i jeszcze raz robię tutaj ostatnie po prostu oczko. Mogę to już palcami zrobić. Hop, ściągam
i mam na pewno zamknięte. I teraz wezmę i to nie będzie łatwe niestety, bo ta włóczka lubi wiadomo co robić, lubi nam schodzić, co na przykład jest taki, że tutaj biorę i po prostu nam się ściągnęła, ale będziemy robić to na tyle delikatnie, że wszystko nam się powinno udać. I teraz tak, przekładamy zawsze pod tymi wystającymi na brzegu naszej robótki. Zobaczcie, hop, przełożone i tak na przemian, czyli znowu hop i hop. I tak o, zobaczcie, za płytko miałam nałożoną igłę. I tak cały rząd musimy przedziać. Zobaczcie, przedziewam zawsze pod tym wystającym. Cały rząd w taki sam sposób przekładam i na końcu po prostu to ściągnę. Nie za mocno. Oczywiście Wam wszystko zaraz pokażę, więc przejeżdżamy tutaj przez cały rząd tą igłą, tak, żeby tutaj przedziać przez wszystkie te przestrzenie i zaraz spotykamy się na końcu. Ja po prostu troszkę tu przyspieszę ten filmik i pokażę Wam, jak to zamknąć, jak to ściągnąć, żeby jedna część już dyni była zamknięta. Co jest jeszcze ważne, co jakiś czas, zobaczcie, co jakiś czas próbujemy sobie troszkę poprzesuwać już tą naszą robótkę, żeby później nie musieć ciągnąć całego rzędu dookoła, bo wtedy na pewno wyjdzie nam to, co pokazywałam wcześniej, czyli zejdzie nam po prostu ta puszysta część z rdzenia naszej włóczki, więc zjeżdżamy po trochu co jakiś czas i powtarzamy to do końca tutaj całego tego obwodu. O, zobaczcie. Widać różnicę? To na razie wygląda jak czapka, ale przecież z drugiej strony też zrobimy za chwilę to samo, ale już po drugiej stronie. Dlaczego? Dlatego, bo jeżeli już jesteśmy na tej, to tutaj wszystko ładnie zaciągamy, oczywiście nie za mocno, żeby nam tu nic nie pękło, wiadomo, ale zobaczcie, po troszku, ja tu sobie po trochu tu będę robiła wszystko. Wiadomo, gdyby to była zwykła włóczka, bawełniana albo akrylowa, to moglibyśmy ciągnąć na siłę. Ale niestety przy tej włóczce wiadomo, że ona nie zawsze znosi takie ściąganie, trzeba to robić naprawdę po trochu. I zobaczcie, praktycznie już jest zmniejszona, jeszcze troszkę, ja to przyspieszę tutaj i zaraz Wam pokażę. Ok, i teraz jak przełożymy na drugą stronę, to będzie widać, no tutaj jest akurat nitka, która powinna być z drugiej strony, nie powinna nam wyjść. Plus tej robótki jest taki, że ona jest dwustronna, więc jeżeli zostawimy to nasze zszycie z drugiej strony, to tutaj ona nam się ładnie schowa, a tu będzie to wystawało, nie będziemy musieli się bać, że nam się coś z tym stanie. Ale zanim przełożymy, to musimy zamknąć zupełnie tą przestrzeń. Zobaczcie, ona nam się tutaj niedokładnie zamknęła i ciągnięcie tutaj nie jest już niestety zbyt dobrym pomysłem. Po prostu to nam pęknie w pewnym momencie. Dlatego musimy połączyć to dodatkowo zszywając. Czyli bierzemy i łączymy przeciwległe strony, tak żeby ta przestrzeń nam po prostu zupełnie zniknęła. Dlaczego? Bo będzie w środku wypełnienie i ono, no, nie może wyjść, prawda? Więc zszywamy jak najciaśniej tak, żeby nic tutaj po prostu nie było, żadnej najmniejszej przestrzeni i zaraz się spotykamy na łączeniu tej drugiej strony. Ok, gdy już mamy to zupełnie zszyte, ostatnia rzecz to jest związanie. Dzięki temu wiemy, że nic nam tu nie ucieknie, nie wyjdzie nam z drugiej strony, bo tutaj już będzie po prostu związane na amen. To możemy tu zostawić, bo i tak będzie w środku schowane. Bierzemy, przekładamy, hop, i wszystko pięknie połączone. Nie przejmujcie się tym, że to nie jest takie zupełnie równiutkie, ponieważ pamiętamy, że tu jeszcze dojdzie co? Dojdzie
wypełnienie. I to wypełnienie sprawi, że nasza dynia uzyska odpowiedni kształt, wszystko nam się tutaj pięknie ułoży, oczka się troszkę na pewno rozejdą w trakcie wypełnienia, więc bezproblemowo. Teraz bierzemy, wypełniamy. Ok, ja wiem, że na pewno już pierwsze co w głowie, ej Ola, tu robiliśmy to od lewej strony, a tu nie możemy zrobić tego od lewej. Spoko loko. Dlaczego zostawiamy to i zrobimy to od drugiej strony? Bo w tym miejscu przecież będzie nasz zielony dodatek, nasza łodyga, gdzie po prostu nawet złe połączenie, niedokładne, będzie schowane pod tą łodygą, więc nie boimy się tego łączenia z tej strony. Bierzemy, wypełniamy i zaraz będziemy łączyć dokładnie w taki sam sposób tę stronę. Hop. Aktualnie garnek, garnuszek, ale zobaczcie, już inaczej wygląda to miejsce, które przed chwilą było takie brzydkie, nierówne, już jest lepiej, bo mamy w środku wypełnienie, a to wypełnienie jeszcze będzie dodane, jak już będziemy ściągać ten nasz drugi brzeg. No przecież nie zostawimy tak, tego jest za mało tutaj. Wiem, że dojdzie tego wypełnienia więcej. I bierzemy tutaj tak samo jak wcześniej podobną ilość tej samej włóczki, czyli znowu bierzemy i okrążamy nią tutaj nasz brzeg. Hopka, biorę i odcinam. I tutaj robię dokładnie tak samo. Jedyna różnica jest taka, że po prostu nie zaczynamy jakby od przyczepionej włóczki, tylko musimy sobie ją po prostu przeciągnąć. Czyli ja sobie znajduję takie jedno miejsce, o powiedzmy, że to jest to miejsce i tu sobie zostawiam włóczkę, bo ona musi mi zostać do związania i ściągnięcia. I robię dokładnie to samo, czyli znowu przekładam, uważając, żeby nie ściągnąć, przekładam tak, żeby te wystające były zawsze na zewnątrz. Tu już widzę, że coś mi nie poszło, więc muszę, o, zobaczcie, tak, wystające, wystające, wystające i tak jadę dookoła i spotykamy się tak jak wcześniej na końcu tego rzędu, pamiętając, ściągając co jakiś czas tą naszą robótkę, żeby po prostu później nie było problemu. Więc hop, ja to zrobię poza kamerą i zaraz się spotykamy i zamkniemy tą naszą dynię. Ok, zobaczcie, ja już tutaj dość mocno ściągnęłam i teraz przede wszystkim nie możemy wypełnić tego zbyt mocno, bo wtedy nie ściągnie nam się odpowiednio tutaj nasza dynia. No i musimy robić to po troszku z każdej strony, tak żeby ta nasza włóczka nam po prostu też nie pękła. Tu sobie układamy, żeby po prostu jak najbardziej płasko. Ja się przyznaję, drugi raz to robię, ponieważ wcześniej pociągnęłam w pewnym momencie ciut za mocno. No i wiecie, co się stało? Pękło mi i musiałam nadziewać po prostu całość tutaj drugi raz. Możemy to też związać, ale myślę, że najpierw troszkę mocniej tutaj ściągniemy ostrożnie, żeby nam nic po prostu już tutaj nie miało możliwości popękać. Bierzemy w pewnym momencie i związujemy je, czyli to jest ważne, żeby one wychodziły z różnych przestrzeni tutaj, tak? Bo jak wyjdą z tej samej, no to nici z naszego związania. Trochę hop, upychamy, hop, upychamy, hop i się naprawdę nie przejmujemy tą przestrzenią, ponieważ ona schowa nam się tutaj pod naszą zieloną łodygą. Zobaczcie, mocniej, 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 jak śpiewał piasek i związujemy. I nie rozwiąże nam się, bo już tutaj mamy supełek. Oczywiście możemy dokładnie to samo zrobić, co było z tej strony. Czyli na koniec to poszywać. Nie ma problemu, ja pewnie też tak zrobię, żeby mi się po prostu wypełnienie tutaj później nie próbowało przepychać do tej wyższej części, czyli naszej łodygi, żeby się po prostu nie mieszało. Zawsze to jest później problem, że wypełnienie wędruje po całej maskotce, dlatego dobrze jest tu zamknąć. O, nie mogę się wbić coś, więc ja to szybko jeszcze zrobię i za chwilę przejdziemy do łodygi. Póki jesteśmy przy dużym szydełku i dużej włóczce, to wszystko zrobimy jakby za jednym zamachem, a później dopiero przejdziemy do tych mniejszych części,
czyli do oczu, ogona i uszu naszej kotodyni, naszego dyniokota. Nazwijcie go jak chcecie. Ok, zobaczcie, hop. Tak samo tu znowu biorę, związuję, tu nie ma większej filozofii. Robię tak jak wcześniej supełek i mam dynię. Zobaczcie, kształt płaski, ale później ten kształt będzie można jeszcze zmienić. Jak będziemy przyszywać łodygę, będzie można troszkę jeszcze każdą stronę, zobaczcie, wciągnąć. Dzięki temu ona jeszcze mocniej będzie przypominała właśnie tą naszą dynię. Oczywiście można to zrobić od razu tym kolorem, ale ja to będę pokazywała dopiero przy przyszywaniu naszej łodygi, więc bierzemy zielony kolor do ręki. Ja tu zgarnę te wszystkie paprochy. Ok, bierzemy to samo szydełko i zieloną włóczkę i od razu mówię, że wiem, że nie będzie pewnie widać tego Magic Ringa tak super dokładnie, jak będziemy go robić, tak, bo zaczynamy od Magic Ringa, więc filmik taki dokładny o Magic Ringu znajdziecie tu oraz w opisie. Tam jest 5 minut bodajże, albo 6 dokładnie o Magic Ringu. Można sobie zawsze spowolnić, więc nie ma problemu. Wzięłam oczywiście znacznik innego koloru, żeby mi tutaj ładnie kontrastował. I teraz tak, bierzemy ostrości. Bierzemy 2 palce, nawijamy od tyłu i robimy na Magic Ringu tutaj 5 półsłupków, tak? Hop, hop. I teraz 5 półsłupków. Wiadomo, na tej włóczce trzeba robić dość luźno, żeby później bez problemu nam się ściągnęła. Raz, 2, 3, 4 i 5. Hop, mamy 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Kurczę, tutaj ona jest w rzeczywistości bardziej koloru trawiastego, a tu jest taka bardziej blada. Tak kamera nam zmienia kolor. Ok, i teraz do rzędu 6 będziemy, i zobaczcie, najpierw delikatnie trzeba jeszcze ściągnąć ten nasz Magic Ring, który przy puszystej włóczce lubi. Puszysta włóczka nie lubi zazwyczaj Magic Ringów, ale to jest mit, jak widać, bo bez problemu wzięłam, ściągnęłam tego Magic Ringa i dalej dziergam. Ok, i teraz do rzędu 6, pamiętając, że Magic Ring jest naszym pierwszym rzędem, przerabiamy po 5 półsłupków w rzędzie, czyli nic nie dodajemy, nic nie odejmujemy. Zobaczcie, każde oczko przerabiam, tu sobie ładnie muszę ściągnąć jeszcze, każde oczko przerabiam jednym półsłupkiem. Hop, tu sobie ładnie wszystko muszę ułożyć. 2, 3, 4 oraz 5. No, żeby mi się to ładnie jeszcze wywinęło. 5 jest tutaj. Czyli mamy 2 rzędy, jeszcze 4, można też jeszcze 5. Tutaj jakby to jest jeden rząd, w zależności od tego, jaką chcecie mieć tą długą łodygę. Oczywiście ona nie kończy się na tym 6 rzędzie, ona leci dalej. Ale zobaczcie, mamy Magic Ringa i mamy pierwszy rząd, więc jeszcze 4 i spotykamy się właśnie na końcu 6 rzędu. Robimy po 5 półsłupków w rzędzie. I tam się też spotykamy i zaraz troszkę zmienimy tą łodygę, połączymy ją, no i zaczniemy w końcu robić te kocie części, więc robimy po 5 przez kolejne 4 rzędy, czyli do rzędu 6, tam się spotykamy. Ok, po zrobieniu tych 6 rzędów przekładamy oczywiście znowu sobie znacznik i teraz w każdym oczku robimy po 2 półsłupki, czyli nie tak jak wcześniej 1 w każdym oczku, tylko każde oczko przerabiamy 2 razy, czyli 1 półsłupek i drugi, zobaczcie, w tym samym oczku i one są 2 wychodzące z jednego. Dzięki temu podwoimy ilość oczek i trochę rozszerzymy naszą robótkę. Więc hop, tutaj troszkę przyspieszę i przerobię do końca te oczka 2 półsłupkami, przypominam.
Ok. I teraz z 5 zrobiło nam się 10 i przez kolejne 2-3 rzędy, ustalmy, że to będą 3 rzędy, powtarzamy, czyli w kolejnych rzędach znowu robimy po jednym półsłupku w oczku. Czyli tak, teraz zaczęliśmy 7 rząd, więc 8, 9 i 10 to są te rzędy, w których robimy znowu pojedynczo, a łącznie 10 w każdym rzędzie. Więc spotykamy się na końcu rzędu 10 i robimy po 10 półsłupków w rzędzie. Ok, mamy zrobione 10 rzędów, ale przed nami jeszcze 2 rzędy. I trzeba się tu bardzo skupić, bo teraz będziemy robić taki specyficzny kształt, no żeby to nie wyglądało tak płasko na dole, a żeby nam się tutaj ładnie ułożyło i wyglądało, no tak jakby faktycznie trzymało się tej naszej dyni. Nie wiem, jak to inaczej ująć, ale przejdźmy do tych 2 rzędów. Uwaga! W tym rzędzie, czyli w rzędzie 11 będziemy dodawać, ale to dodawanie nie będzie aż takie zwykłe, bo będziemy mieszać półsłupki i słupki. Czyli tak, w pierwszym oczku robimy zwykły półsłupek, a w drugim oczku nie dość, że robimy dodawanie, to dodawanie jest ze słupków. Czyli musimy zrobić 2 słupki w jednym oczku. Hop, zobaczcie, narzut, wbijam, narzut, wyciągam, mam 3. Teraz sobie narzut, przeciągam przez 2 i narzut przeciągam przez 2. I to jest nasz pierwszy słupek i drugi słupek. Wbijam się dokładnie w to samo oczko, bo robię jednocześnie dodawanie. Hop przez 2, hop przez 2. I tak robię do końca rzędu. Czyli znowu jest półsłupek i 2 słupki w jednym oczku. I to powtarzamy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Plus YouTube'owych filmików jest taki, że można się cofnąć i sobie powtórzyć, jak wyglądał ten słupek. Więc przypominam, półsłupek i 2 słupki w jednym oczku i tak na przemian do końca tego rzędu. Ok, dodane, czyli teraz mamy 15 oczek w rzędzie. I już Was pocieszę, to będzie ostatni rząd tego rzędu, chciałam powiedzieć. Nie, ostatni rząd tej naszej łodygi. O, będzie można tutaj użyć drucik kreatywny, to się chyba tak nazywa, żeby go wygiąć, ale będzie można także go na przykład przyszyć tutaj, żeby on był taki nasz wygięty. To już jakby zostawiam Wam tutaj pole do popisu. Narzucamy znacznik i uwaga, w tym rzędzie robimy podobnie jak robiliśmy naszą dynię. Z tym, że nie robimy na tylnym oczku, a robimy tylko na przednim. Czyli tak jak tutaj, jak się wbijemy, to tu są 2 oczka, to zobaczcie, jest przednie oczko i jest też tylne oczko, czyli to, w które które się wbijaliśmy, jak robiliśmy dynię, tą główną część. A tutaj robimy wszystko na przednim oczku, czyli tak się wbijamy, żeby się wbić z przodu, a wyjść pomiędzy oczkami. I cały ten rząd robimy słupkami. Ale, no właśnie, zawsze jest jakieś ale. Robimy słupkami i tak, w pierwszym oczku normalnie jest słupek. Nie robimy tu dodawania, od razu mówię. Jest słupek i teraz hop, w drugim oczku też jest słupek. Ale pomiędzy tym oczkiem a kolejnym słupkiem robimy 2 oczka łańcuszka. Uwaga, taka mała pikotka. Raz, 2 i wracamy się do pierwszego oczka i robimy narzut i wyciągamy przez to i przez oczko na szydełku. I dalej robimy zwykły słupek w kolejnym oczku. Hop. No. Przeciągnij się. A, bo tu mi się ciągnie włóczka. Ok, i teraz będzie co trzecie oczko, bo zaraz zrobimy jeszcze 2 znowu, będzie wystawała nam taka część, ona dzięki temu właśnie stworzy nam taki inny kształt tej naszej łodygi. Więc co? Zobaczcie, to jest jeden segment, czyli jest słupek, słupek, a la pikotka i słupek. I teraz znowu robię to samo. Czyli znowu słupek, patrzę w kolejne oczko, bo tutaj nic nie dodajemy. Hop, słupek w kolejnym oczku.
Teraz 2 oczka łańcuszka. Raz i 2. Cofamy się do pierwszego oczka łańcuszka, robimy narzut, przeciągamy i przeciągamy przez oczko na szydełku i znowu robimy ten nasz trzeci słupek sekwencji. Ale oczywiście pamiętamy, że wszystko to robimy na przednich oczkach. Dzięki temu to nam się tak ładnie wygnie i będzie lepiej się układało. Więc pamiętamy, słupek, słupek, 2 oczka łańcuszka łączymy z pierwszym i jeszcze trzeci do tego słupek i wszystko na przednich oczkach i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, zobaczcie. Dzięki temu właśnie, że tutaj wszystko było robione na tych przednich oczkach, to z automatu bardziej nam się zaczyna tutaj wyginać i jak to przyszyjemy za chwilę, to zobaczycie, że będzie to wyglądało naprawdę fajnie. Co robimy na samym końcu? Na samym końcu jeszcze musimy zrobić oczko ścisłe, czyli wbijamy się, narzucamy, przeciągamy do końca, czyli hop, tu i hop, tu, hop. Zobaczcie. I mamy to. I jeszcze możemy tutaj ścisłe i tak naprawdę w tym momencie możemy już sobie wziąć i odciąć. Ile odcinamy? Teoretycznie 2 razy najszerszy nasz moment tutaj. Hop. I hop. Pamiętając, że jeszcze tu mamy trochę włóczki. I odcinamy. I wyciągamy włóczkę za oczko. Czyli ciągniemy albo szydełkiem, albo palcami, tak żeby wyszło nam właśnie już przez to oczko, żeby włóczka nam wyszła. O. Znacznik oczywiście też wyjmujemy, no bo nie jest już nam potrzebny. Hopka. Jest jeszcze jeden sposób, właśnie na to, widać to było przy wyjmowaniu znacznika, żeby ściągnąć naszą łodygę, żeby ona była bardziej w taki sposób, ale to możemy zrobić w czasie przyszywania. Więc teraz bierzemy igłę i przyszyjemy od razu to przyszyjemy do naszej dyni. Dynia jest i nasza łodyga jest. Nie musimy jej wypełniać. Tutaj nie ma zbyt dużo miejsca na wypełnienie. Może być wypełniona, nie musi być. Ja nie będę akurat wypełniała. I teraz tak, przekładamy. To możemy też schować do środka naszej łodygi albo wbić i schować w środku dyni. Ok, zobaczcie, jak ja to układam, to od razu widać właśnie te 5 naszych wypukłości. Ona wygląda aktualnie tak, ale stworzymy to w taki sposób, żeby nam się tutaj lekko wyginała, żeby ona nie sterczała tak w górę. I co robimy? Po prostu zszywamy na razie. Czyli wbijamy sobie tutaj pod półsłupki albo pod jakieś oczka i tutaj wbijamy się tak, żeby zachować ten kształt właśnie tych 5 wypukłości. O, zobaczcie, i pierwsza już jest tutaj przyczepiona i w taki sam sposób dookoła, zobaczcie, raz tu, raz pod oczko, przyszywamy całość. Mówię raz pod oczko, nie mogę wejść igłą, zobaczcie. O, udało mi się. I w taki sposób przyszywamy całość tutaj dookoła. Ja za chwilę przeskoczę i pokażę Wam właśnie, jak tutaj zmienić kształt i zmienić kształt trochę jeszcze naszej dyni. Więc zszywamy i spotykamy się po przyszyciu. Ok, zobaczcie, dynia zszyta, no ale nie wygląda moim zdaniem najlepiej. Dlatego, zobaczcie, ja teraz się przebijam wyżej i trochę wyżej. Tak, żeby tutaj się, no nie zrobiłam tego idealnie, ale chodzi o to, żeby ładnie sobie tu ułożyć. Ja to po prostu zaraz poprawię od razu, bo to ma wyglądać tu ładnie, nie ma być na odwal, nie mogę sobie na to pozwolić tutaj. Zobaczcie, jeszcze raz. I tak, żeby tutaj po prostu nie było widać, że ja dokładam te nitki, idę tak jak idą półsłupki. Hop, hop. I teraz w pewnym momencie, jeszcze mogę to dalej zrobić, ściągam tą włóczkę po prostu, zobaczcie, co się dzieje. Tutaj zmienia nam się zupełnie kształt, ponieważ ta włóczka ciągnie nam tutaj tą przestrzeń, jeszcze tu można też to zrobić, ciągnie nam tą przestrzeń w taki sposób,
że po prostu, o, widzicie to? Nie użyłam tu żadnego drutu, tu jest po prostu ściągnięta włóczka. Ściągnięte, tu czuć to napięcie pod palcem i zobaczcie, i możemy sobie uzyskać taki kształt, jaki chcemy, nie używając żadnego dodatkowego drucika. Ok, i w taki sposób po prostu bierzemy już, dalej sobie gdzieś przechodzimy, oczywiście ściągamy na tyle, ile chcemy i żeby nam już to nie uciekło, po prostu, o, tutaj chowamy, czyli hop, przebijam się, przebijam, nakładam włóczkę, widzicie to? Przebiłam się tutaj w to samo, skąd wychodziła, później obrobiłam dookoła i teraz przeciągam mocno, tak żeby mi zniknęło i wracam znowu w miejsce, z którego wychodziłam na początku igłą. I przebijam się obok gdzieś i mam tutaj schowane i wiem, że nic mi się z tym nie stanie. Ale co mieliśmy zrobić jeszcze? Mieliśmy ściągnąć naszą dynię. I tak naprawdę jak ona już tutaj jest związana, to możemy to zrobić. W jaki sposób? Musimy igłą wbić się jakby w środek i wyjść tą stroną. I to niestety nie będzie takie łatwe. Możemy też to zrobić oczywiście kolorem pomarańczowym, no ale jak widać pomarańczowy już nam się schował. Ok, więc w jaki sposób to robimy? Czuję palcem, że przebijam się tu w środku i wychodzę troszkę z boku, bo moja igła niestety nie jest tak długa, żebym mogła przebić się aż na koniec dyni. O, wszystko tutaj wyjmuję po trochu i dalej idę. Czyli znowu wbijam się z powrotem, tak żeby mi się schowała ta zielona, ale niestety mam wrażenie, że nie starczy mi tej włóczki, więc tą po prostu schowam, a zaraz Wam pokażę, w jaki sposób, o zobaczcie, chowam w taki sposób, że igłą w środku wciągnęłam. Więc bierzemy znowu, możemy wziąć kawałek zielonej, możemy wziąć kawałek pomarańczowej i o, tak, musimy sprawdzić, żeby była co najmniej taka jak szerokość naszej dyni, a nawet 2 razy taka, zobaczcie. Więc ogólnie nie udałoby mi się tego zrobić, gdybym musiała mieć dużo dłuższą tą włóczkę od początku. Zobaczcie, co tu mi się zadziało. W tym momencie oczywiście przydałaby nam się taka mega długa igła. Wiem, że takie są, ale niestety, znaczy tak, ja też taką mam, ale niestety oczko w niej jest za małe do tej włóczki, więc pokażę Wam po prostu na zwykłej. Więc robimy tak jak wcześniej, czyli ja czuję, że się tu wbijam w środek i tak samo wychodzę po trochu po boku, no bo nie mam innej możliwości dojścia do końca. O. Hop. I przechodzę, czyli znowu wbijam się w to samo miejsce, przechodzę dalej, tak żebym nie miała problemu później z wbiciem się. Tu zostawiam. I przechodzę aż na dno mojej dyni. Widzicie, zawsze tu chowam w taki sposób. To są zielone pypki, które później będzie można wyczyścić. Hop. I dochodzę tutaj aż do środka dyni. O, zobaczcie. I teraz w jaki sposób ją wciągam? Wbijam się w jedno miejsce, ale żeby wrócić, wbijam się gdzieś obok i spokojnie, tego nie będzie za bardzo widać. Ona się za chwilę tak wciągnie, że ten zielony kolor nam zniknie, a jak nawet, to jest dno dyni, to chyba może tam być ciut zielonego. Zobaczcie, wciągam i znika mi ta zieleń. Muszę oczywiście uważać, żeby nie wyszła mi ta, ale robię dokładnie to samo, czyli znowu przechodzę do góry dyni. Trochę wygląda, jakbym ją przeszywała, chociaż tego nie robię. Hop. Hop. I znowu muszę wejść od dna jakby, czyli tutaj od tego naszego środka. I mogę dojść do tego samego miejsca, żebym widziała tutaj, jak to zszywam. O, widzicie? I co robię? Spłaszczam ją palcami. To jest bardzo ważne. Spłaszczam ją i ciągnę włóczkę. O. Zobaczcie, wciąga się. I jeszcze raz, znowu trochę spłaszczam i ciągnę włóczkę. I jeżeli ona wychodzi z tego samego miejsca, to biorę i ją związuję. Jak najmocniej można ją wcisnąć palcami, żeby ta włóczka jak najbardziej nam przeszła. I biorę, hop, i supełek
I mam. I ona tu się wciągnie w środek naszej łodygi, więc nie będzie tego widać. Zobaczcie, tu jeszcze to wciągnę dla pewności. I mogę już to odciąć. O, biorę, odcinam i wiem, że tam wszystko jest ok. Tu też biorę, napinam troszkę. I oj, zobaczcie, co to oznacza? Że tutaj niestety, jak przebijałam, to musiałam zostać troszkę na tej włóczce. O, widzicie to? Spoko, ja to później czymś zakryję. Na przykład ogon przyszyję w tym miejscu. I też nie zrobi mi to. Ale zobaczcie, ma inny już troszkę kształt. Jak ją ułożymy, o, jest wciągnięta. Oczywiście można to też zrobić zwykłą włóczką, nie taką puszystą. Wtedy nie będziemy musieli się bać, że nam się coś urwie. No to co? Przechodzimy do tych części takich kocich. Ok, zmiana szydełka na mniejsze i włóczka czarna i zaczynamy Magic Ringa. Ja wiem, że niestety na czarnym nie będzie tego tak dobrze widać, ale uwierzcie mi, będę wszystko tłumaczyła dokładnie. Zaczynamy od Magic Ringa z 6 półsłupków, czyli hop, hop, hop i 6 półsłupków na Magic Ringu. Przypominam, że link do Magic Ringa jest w opisie. I 6. I tak myślę, że przy obróbce dodam filtr, będzie bardziej widać. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz mam wrażenie, jakby nic nie było widać, ale spoko. Zawsze przy obróbce daję radę. Ściągamy, zakładamy znacznik. No, znaczniku, chodź tu do mnie. I w kolejnym rzędzie robię dodawanie w każdym. To jest dokładnie to samo, co było na łodydze, czyli w każdym oczku, a mamy ich tutaj 6, mimo czarnej plamy, robimy po 2 półsłupki w każdym oczku, czyli z tych 6 zrobi nam się za chwilę 12. Hop, jeden i drugi półsłupek w tym samym oczku i mamy 2 półsłupki w jednym oczku, mimo tego, że wygląda to jak jedna czarna plama. I powtarzamy to do końca rzędu, wtedy z 6 nam się zrobi 12 i będziemy dalej kształtować to oko kocie. Ok, kolejny rząd, czyli rząd, teraz to będzie już trzeci, bo Magic Ringa liczymy jako pierwszy rząd, dodawanie do 12 było drugim rzędem i trzeci rząd to również jest dodawanie i tak naprawdę to jest ostatnie pełne okrążenie na czarno. Zaraz zobaczycie, o czym będzie mi chodziło. Ale wróćmy tutaj. Dodawanie, czyli teraz w pierwszym oczku robimy 1 półsłupek, a w drugim oczku robimy 2 półsłupki, czyli właśnie dodajemy. Dzięki temu na końcu z 12 nam się zrobi właśnie te 18, które tu już mi się cisną na język. Czyli znowu 1 i dodawanie. I tak na przemian i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ten rząd to rząd trzeci. Ok, po dodaniu w rzędzie trzecim dobieramy białą włóczkę, ale nie zmieniamy zupełnie tutaj koloru. Zaraz się przekonacie. Chodzi o to, że będziemy robić, jak ja to nazywam, mieszane półsłupki. Czyli one będą trochę białe, trochę czarne, a dzięki temu bez problemu w gładki, ładny sposób będzie nam tutaj dochodziło białko oka, czyli będziemy kształtować jednocześnie kolorystycznie to oko. W jaki sposób to robimy? Przede wszystkim musimy spróć ostatni półsłupek, hop, w taki sposób, że po prostu go prujemy. I od razu będziemy go robić w 2 kolorach. O, tu już prawie sobie wyjęłam znacznik, widzę. Dobra, będę uważała. I teraz tak. Niby go robię. Dobra, jednak znacznik próbuje mi uciec. Chwilę. Dobra, uratowany. I teraz tak. Niby go robię, no bo muszę go zacząć robić w tym oczku.
wbijam się, normalnie narzut, przeciągam, ale w tym miejscu narzucam białą włóczkę. I teraz nie dość, że ten rząd jest mieszanym rzędem kolorystycznie, to jeszcze w nim dodajemy. Więc jakby naprawdę ten rząd jest trudny. Trudny w pierwszym momencie, ale za chwilę zdacie sobie sprawę, że nie jest aż tak źle. Ponieważ będziemy tu też mieszać półsłupki na całych oczkach z tymi na tylnych oczkach. Dlaczego? Bo przy mieszaniu kolorów niestety nie da się zrobić normalnego dodawania, ponieważ nitka nie zrobi fikołka w jednym miejscu, bo by wyszła, zamiast zrobić nam dodatkowy półsłupek tam, gdzie chcemy. Oczywiście ja tu wszystko Wam pokażę i nie żebym Was straszyła, tylko po prostu jeżeli nie wyjdzie Wam za pierwszym razem, nie miejcie jakby do siebie pretensji, bo mówiłam, że po prostu jest trudny ten rząd. I to jest normalne, jeżeli w pierwszym momencie nie będziecie potrafili go zrobić, aczkolwiek ja sprawię tutaj tak, pokażę wszystko dokładnie, żeby jednak nie było to aż tak trudne. Ok, w jaki sposób? Mamy dwie nitki, obydwie będziemy używać w tym rzędzie. I teraz tak, wbijamy się w pierwsze oczko normalnie, narzucamy czarną, mamy dwie różnego koloru i dokładamy teraz białą, czyli kończymy półsłupek białym oczkiem, białą włóczką. Kolejne oczko, znowu zaczynamy i tu też będzie dodawanie, więc pamiętamy, że pierwsze dwa oczka są zwykłe, tutaj zobaczcie. Hop, przeciągam tą czarną, mam znowu dwa różnego koloru, narzucam białą i dokańczam. I teraz uwaga, bo to jest oczko, w którym dodajemy. I teraz tak, pierwszy półsłupek robimy na tylnej nitce, czyli nie wbijam się w całość, a to jest ta tylna nitka tak samo jak robiliśmy przy głównej części dyni, czyli wbijam się tylko w tylną nitkę, narzucam czarną tak samo, przeciągam i dokańczam białą. I w tym samym oczku, ale już w pełnym oczku, czyli pod dwoma nitkami, hop, robię drugi półsłupek, czyli dodaję. Zobaczcie, przeciągam, narzucam białą i mam zrobiony drugi półsłupek. W tym samym oczku widać tylko jeden, ponieważ drugi nam się schował na tylnej nitce, ale są tak naprawdę dwa. I jakby powtarzamy to, ale powtarzamy to tylko 3 razy. Dobra? Więc znowu, kolejne oczko całe, to jest zwykłe, bez dodawania. Hop, przeciągam przez 2, znowu. Hop, wbijam się w całe, narzut, wyciągam czarną, dokańczam białą i znowu dodawanie, czyli najpierw na tylnej nitce narzucam, wyciągam, narzucam, wyciągam i w całe oczko drugi raz to samo, ale całe, wbijam, narzut, wyciągam, narzut i przeciągam przez 2. I jeszcze raz to powtarzamy, czyli znowu w całe oczko. Hop, 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 hop. Kolejne całe. Hop, 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 hop. I dodawanie, czyli tylna nitka najpierw. Narzucam, wyciągam białe. Hop. I całe oczko wbijam, narzucam, wyciągam. I mogę też dokończyć białym. I te oczka do końca robimy już na czarno. Czyli już normalnie teraz wbijam się, narzut, narzut. Hop. Tu muszę pamiętać, żeby ona mi nie uciekła. Kolejne tak samo. Kolejne to jest już dodawanie, czyli 2 w jednym oczku. I do końca jeszcze mamy, powinno być tutaj jeszcze 6 oczek, czyli zobaczcie, 3 i 3, więc u mnie wszystko się zgadza. Ja tutaj to sobie dokończę i zaraz zaczniemy nowy rząd, czyli zrobimy znowu 2 dodawanie, spotykamy się tutaj na końcu rzędu. Ok, dziwny mieszany rząd za nami i tak naprawdę zostało nam już tylko wykończenie połowy oka na biało. Więc teraz nie musimy próć tego, on zostaje czarny, ale już teraz robimy, tu musimy sobie delikatnie przełożyć, nie naciągając. Wszystkie te oczka białe, które tutaj mamy, hop, przerabiamy. No.
oczkami ścisłymi. Czyli ja tylko się wbijam, przeciągam i przeciągam przez drugie oczko. Sobie tutaj wszystko układam. I tak wszystkie, czyli znowu hop, wbijam, przeciągam, przeciągam, hop, wbijam, przeciągam, przeciągam. Tylko te białe tutaj wbijam. Pamiętając, że nie robię tego zbyt ciasno, żeby mi się tutaj nie zmienił kształt. Bo tutaj zobaczcie, że idzie nam na płasko, chociaż nic nie dodajemy już. Nie robimy nawet półsłupków. Hop, żeby te oczka nam się ładnie tutaj ułożyły. Więc wyciągamy je, żeby były jak najdłuższe. Hop. Hop. I tutaj wbijamy się w ostatnie białe, ale pociągamy już czarną włóczkę. Czarną, nie, pamiętając, żeby nie napiąć z tyłu oka jakby. Hop, czarna. No. Wychodzi nam. Tu nam się łączy. I odcinamy obydwa kolory włóczki już. Wiem, zrobiłam błąd, bo zostawiłam za krótkie. I czym ja teraz to przyszyję? Dam radę, nie bójcie się. Ok, zobaczcie, ułożyło nam się tutaj bardzo ładnie. Te białe nam się też ułożyły jak trzeba, ale to trzeba schować. Możemy to schować w bardzo łatwy sposób, czyli tylko wyciągnąć, pociągnąć do kolejnego oczka, hop, przeciągamy i nam się tutaj pięknie rozdwaja? Nie, no chowa nam się. Zobaczcie, mamy oczy. Ale brakuje nam tutaj jeszcze białej takiej kropeczki. Jedną wyszyjemy, drugą zrobimy. Zobaczcie, ja tu wam pokażę przykład tego drugiego oka. O, zobaczcie. Więc tutaj nam, no, brakuje na tym oku, prawda? Co to jest? To jest tak naprawdę Magic Ring z 5 zamknięty. Więc myślę, że nawet nie muszę tego pokazywać, bo dzisiaj już robiliśmy Magic Ringi. Więc tutaj robimy taką kropkę z Magic Ring 5 i po prostu ją zszywamy dookoła. A tutaj wyszywamy 3 nitkami i tak naprawdę to oko będzie dokładnie w tą samą stronę zwrócone. To nie będzie takie zezowate, to będzie takie, że one są w jedną stronę, więc będzie dokładnie takie samo. Ok, myślę, że kwestia oczu za nami. Przejdźmy do uszu, bo uszy też będą razy 2, a są dość łatwe. Niestety czarne znowu. Ok, taki sam zestaw jak przy uchu, ale ucho jest praktycznie całe dodawaniem. Więc ja wam pokażę tutaj i będę pokazywała każdy oczywiście początek rzędu, żebyście wiedzieli, jak to się robi. Zaczynamy od Magic Ringa z 6, czyli na spokojnie to, co już było przed chwilą i 6 półsłupków na Magic Ringu. Hop, ściągamy, nakładamy znacznik i teraz już wam od razu mogę powiedzieć, że rzędy będą dodawaniem o 3. Czyli w każdym kolejnym rzędzie będziemy dodawać po 3 oczka. Dzięki temu nasze ucho nie będzie płaskie, a będzie takim stożkiem przyjemnym, który właśnie ma stworzyć nam tutaj takie kocie ucho. Mamy 6 i teraz będziemy dodawać, ale od razu dodajemy tylko 3, więc nie dodajemy w każdym, a dodajemy co drugie oczko. Czyli w pierwszym oczku robimy, w całym, nie w połowie. W pierwszym oczku robimy półsłupek, a dodawanie dopiero w drugim oczku. I oczywiście powtarzamy to jeszcze 2 razy w tym rzędzie, no bo łącznie będziemy dodawać tylko 3 razy w każdym rzędzie. Zobaczcie, hop, znowu jest raz. I 2. I znowu raz. I 2. Na początku tego nie widać, ale zobaczcie za parę rzędów, że tutaj będzie rósł nam fajny kształcik. Ok, no to
analogicznie kolejny rząd to już nie jest jeden półsłupek i dodawanie, a 2 półsłupki i dodawanie, czyli chodzi o to, że w pierwszym oczku robimy półsłupek, w drugim oczku robimy półsłupek, a dodawanie robimy dopiero w trzecim oczku. I znowu powtarzamy to do końca rzędu, ale ja już przeskoczę do kolejnego, żeby Wam pokazać, więc robimy 2 i dodawanie. Ok, rząd czwarty to rząd dodawania co czwarte oczko, czyli w pierwszym półsłupek, w drugim półsłupek, w trzecim półsłupek, a dopiero w czwartym dodawanie i oczywiście powtarzamy to jeszcze 2 razy oprócz tego w tym rzędzie i spotykamy się na końcu rzędu, czyli 3 i dodawanie. Piąty rząd to dodawanie w piątym oczku, czyli robimy 4 zwykłe półsłupki. Hop, raz, 2, bez znacznika, 3 i 4, a w piątym oczku robimy dodawanie. I myślę, że już widać, o co tu chodzi. Zobaczcie, w kolejnym rzędzie będzie 5 i dodawanie, w kolejnym będzie 6 i dodawanie, w kolejnym będzie 7 i dodawanie, aż dojdziemy do rzędu 9, w którym będzie 8 i dodawanie. I myślę, że możemy spokojnie tam przeskoczyć. Pamiętamy, teraz jest 4 i dodawanie, czyli w piątym rzędzie dodajemy w piątym oczku, w szóstym, w siódmym dodajemy w siódmym oczku, w ósmym dodajemy w ósmym oczku, a w dziewiątym rzędzie dodajemy w dziewiątym oczku, czyli jest 8 zwykłych półsłupków, a w dziewiątym jest dodawanie. I w każdym rzędzie robimy to 3 razy, aż dojdziemy do ilości 30 oczek w rzędzie. I tam się też spotykamy, czyli to jest rząd piąty, spotykamy się na końcu rzędu 9. Pamiętamy, nawet tu jakby mogę to rozpisać, żebyście wiedzieli. I spotykamy się na końcu rzędu 9. Ok, na sam koniec robimy jeszcze 2 rzędy, ale te rzędy już nie są rzędami dodawania. Po prostu powtarzamy w tych rzędach te 30 oczek, które tutaj powinniśmy mieć. No i tak naprawdę kończymy tym samym już nasze ucho. Pamiętamy, że uszy robimy razy 2. No i tyle. Więc teraz rząd 10 oraz rząd 11 to są rzędy powtarzania, czyli robimy po 30 półsłupków w tych rzędach. No i będziemy mieli ucho. Później robimy drugie, oczy tak samo w parze i zaraz przejdziemy do ogona, więc tutaj kończymy te 2 rzędy, spotykamy się na końcu rzędu 11. Ok, i tak naprawdę ucho mamy już skończone, więc narzucam tutaj, robię na końcu oczko ścisłe, czyli wbijam na... No. Jakaś złośliwość losu, nie mogę tutaj tego zrobić. O. Wbijam, narzut wyciągam i wyciągam przez oczko na szydełku. Zostawiam ilość w taki sposób, że znowu obwijam sobie 2 razy w najszerszym miejscu. Hop, tu tego nie widać, ale mam raz i mam drugi raz. I odcinam kawałek dalej włóczka. I ta ilość na pewno starczy mi w czasie przyszywania. Oczywiście tutaj szydełeczkiem wyjmuję, znacznik też wyjmuję i tak naprawdę mam uszko i robię jeszcze drugie, a my przechodzimy do ogona. Ok, oczywiście jak ogon to niestety też czarny. Ja wiem, dzierganie z czarnego nie jest jakieś super przyjemne, no ale jak to? No, czarny kot z tą dynią tu musi być. Takie skojarzenie, pomarańczowa dynia i czarny kot, bo wiedźmy chyba zawsze mają czarne koty, prawda? No nie wiem. Jeżeli coś nie tak, to wyprowadźcie mnie z błędu w komentarzu. A my przechodzimy do Magic Ringa, oczywiście z 6, więc hop. Narzucam, przeciągam i narzucam. I robimy 6 półsłupków na tym Magic Ringu. Hop, 6. Raz, 2, 3, 4, 5,
6. Mam nadzieję, że to dobrze widać. No na czarnym nigdy dobrze nie widać, prawda? Dobra, ściągamy. Zakładamy znacznik, który jest bardzo mocno kontrastujący. W tym przypadku wzięłam żółty. I robimy dodawanie w każdym, czyli w każdym z tych oczek robimy po 2 półsłupki. Dzisiaj już było takie dodawanie, więc myślę, że nie powinno sprawić nam absolutnie żadnego problemu, czyli z tych 6 zrobi nam się na koniec rzędu 12 półsłupków i tam się też spotykamy. Ok, znacznik już przerzucony do tyłu i robimy ostatni rząd dodawania, no bo ten ogon nie będzie jakiejś super grubości, ale no jednak musimy tutaj dojść do tego momentu, więc teraz robimy na przemian, czyli zwykły półsłupek, a w drugim oczku dodawanie. I tak na przemian, dzięki temu z 12 zrobi nam się 18, no i będziemy mieli odpowiednią szerokość, odpowiednią grubość ogona, nazwijcie to jak chcecie, więc tutaj na przemian i spotykamy się na końcu tego rzędu. Pamiętamy 1 dodawanie, powinno być 18 oczek, 18 półsłupków na końcu tego rzędu. Ok, mamy ostrość i mamy 18 półsłupków w rzędzie. I teraz uwaga, bo to jest rząd trzeci, a my zaczynamy teraz powtarzanie, no i ten ogon, no tak wymyśliłam, że będzie dość długi. Pamiętając, że dynia jest zrobiona z trochę grubszej włóczki i jednak trzeba ją tutaj, no, przyozdobić tym ogonem, więc nie przestraszcie się, ale teraz spotykamy się aż na końcu rzędu, uwaga, 50. Niech to wybrzmi, 50 rzędów. Tak, łącznie ogon będzie miał 50 rzędów, po to, żeby uzyskać odpowiednią długość, a nie mogliśmy też zrobić z innej włóczki, ponieważ uszy też są zrobione z tej samej, więc jakby zmiana przy ogonie byłaby, no moim zdaniem, nieestetyczna. Więc powtarzamy po 18 półsłupków, aż do końca rzędu 50 i tam się też spotykamy. Ważna rzecz, wypełniamy w trakcie robienia, czyli na przykład zrobimy 10 rzędów, wkładamy wypełnienie, 10 rzędów, wypełnienie, 10 rzędów, wypełnienie, ponieważ później przy całości tego ogona będzie to trudniejsze, więc dobrze sobie to robić po trochu, wypełniać w trakcie dziergania tych rzędów i spotykamy się na końcu rzędu 50. Wtedy ten ogon będzie miał odpowiedni kształt, odpowiednią długość, więc powtarzamy. To jest rząd aktualnie czwarty, a spotykamy się na końcu rzędu 50. Pamiętamy po 18 półsłupków w każdym z tych rzędów. Ok, mamy ogon długi, czarny ogon i tak naprawdę w tym momencie, zobaczcie, mamy już wszystkie najważniejsze części, które możemy przyszyć, bo jak wiadomo tutaj wyszyjemy sobie nosek, tutaj ta biała kropka też zostanie wyszyta, więc zostawiłam ją na koniec, żeby Wam pokazać. No i co? I zszywamy, wszystko razem zszywamy. Ja oczywiście tutaj pokażę, o co chodzi, ale samego zszywania w całości nie będę pokazywała, bo zmarnowałoby nam to niesamowicie dużo czasu, a zrobimy to poza tutaj kamerą. Ogon, najważniejsza rzecz, może nie najważniejsza, ale ważna przy przyszyciu tego ogona. On będzie sobie tutaj szedł dookoła jakby ciałka, czyli dyni naszej kotodyni, dyniokota, ale najpierw musimy go przyszyć jakby prosto, a dopiero później tutaj przyszyć po boku, tak? Czyli musimy zostawić sobie na tyle dużo włóczki, żeby nam starczyło na przyszycie. Czyli tak, przede wszystkim tu, no to tutaj łatwa sprawa, 2 razy obwijamy sobie koniec, czyli raz i 2, ale jeszcze musimy mieć tutaj na całą długość, więc sobie tutaj też dokładamy tą włóczkę i dopiero dalej, nawet bym powiedziała sporo dalej, obcinamy ją. Więc lepiej w tym momencie mieć ciut za dużo, ale myślę, że to nie będzie za dużo, bo jednak ten ogon musi nam się tutaj na tej dyni trzymać. No przecież nie zostawimy go tak. No możesz zostawić tak, ale ja jestem za tym, żeby on był tutaj dookoła ładnie ułożony. Dzięki temu, jak ona będzie stała, to będzie widać ten ogon ładnie z przodu. Zobaczcie, o ja. No jestem zadowolona. Ok,
Przyszywamy. W jaki sposób przyszywamy? Tutaj robimy to mniejszą igłą, większa igła była tylko do tej grubej włóczki, a tutaj robimy to naszą cieńszą metalową igłą. No chyba, że macie też taką plastikową, ale z tego co wiem, to plastikowe mniejsze nie występują. Oczywiście jak macie jedną igłę, to jak najbardziej robić to jedną igłą, ale ja tutaj postaram się to zrobić tą mniejszą i wtedy w taki sposób, żeby tutaj iść pod oczkami. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, czy tutaj kontrastuje dobrze. Zobaczcie, pod oczko wbiłam, no a tutaj wbijam, wiadomo, jakoś pomiędzy te przestrzenie. Nie bać się, dobrze przyszyć to ucho, nic z tą włóczką się nie stanie, to, że z niej wyjdzie najwyżej troszkę tej puszystości, to i tak zakryje nam tutaj ten to przyszyte ucho. To samo robimy z oczami. Oczy oczywiście tutaj trzeba najpierw przyszyć białą część do tej głównej i dopiero później, jak już przyszyjemy, czyli najpierw, zobaczcie, najpierw łączymy tą białą z tą główną częścią i tą nitką, która nam tutaj zostanie, ja zaraz nawet to pokażę, szybko to przyszyję, dopiero sobie wyszywamy tutaj i dzięki temu zostaje nam nitka już wolna później do przyszycia oka. Jak przyszywamy? Białą część przyszywamy białą włóczką, a czarną część przyszywamy czarną włóczką, po to, żeby tutaj pięknie to równo wyglądało. Oczy układamy sobie dość wysoko, jak zobaczycie. One są dość wysoko. Oczywiście mogą być niżej, ale ja sobie tak tutaj ułożyłam je wysoko, pamiętając, że wzoruje się na grafice, którą Wam pokazywałam na samym początku. Tu jeszcze raz ona właśnie się pokazuje, więc tak, ten kotek ma dość wysoko te oczy. Tu ma mały nosek i mały taki... No uśmieszek to nie jest, to jest raczej taki grymas troszkę, więc taki smuteczek, ale to też wyszyjemy za chwilę, jak już przyszyjemy oczy. Więc ja najpierw tutaj wezmę i zszyję te części, żeby Wam pokazać właśnie, jak od razu wyszyć tą małą kropkę. To tak naprawdę to są tylko 3 takie kreski, ale ja tutaj, pozwólcie, że zaraz sobie troszkę przyspieszę, więc... No, tu jest łatwa sprawa, czyli tutaj tylko przeszywamy to raz do góry, raz do dołu i zaraz Wam pokażę, jak... O, ładnie sobie ustawiam i zaraz Wam pokażę, jak zrobić tą małą kropeczkę. O, gdy już mamy przyszytą tą białą część, przebijam się igłą. Oczywiście sprawdzam, żeby każde oko było takie samo. Więc dla przykładu sobie tu biorę, patrzę, no jest ok. I patrzę, że tutaj w tym miejscu gdzieś będzie ta kropka. I hop, przebijam się igłą. I tworzę ją, czyli jedno przeszycie, zobaczcie. Drugie gdzieś blizutko. I trzecie tutaj jeszcze mogę sobie przebić się. O, tak żeby igła mi oczywiście nie przeszła. Zobaczcie. No. Hop. I trzecie. Nie musi być to identyczne. Pamiętajcie, w rękodziele nie da się zrobić identycznej rzeczy. Więc chodzi o to, żeby one były po prostu... Zobaczcie, jak najbardziej podobne, ale nie identyczne. Chyba jeszcze raz po prostu muszę tu przeszyć, żeby to wyglądało bardziej równo, ale identycznie, pamiętajcie, nie da się zrobić. No nie ma takiej opcji, po prostu nie jesteśmy maszynami, żeby to wszystko było identycznie. Zobaczcie, przeszyte, mam to, jest ok. Tu widać, że trochę w inną stronę szłam nitkami, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o te kropki. Zobaczcie, jak popatrzymy z bliska, to widać, że one nie są identyczne. I tak ma być. Więc teraz przyszywamy tutaj też oczy, patrzymy, najlepiej sobie to przyszpilkować, ale nie trzeba. No, jeżeli masz pewne ręce, i tak samo tu przeszywamy, przyszywamy, hop, pod te oczka i tutaj nie wychodzimy, możemy zrobić tak, żeby wychodzić albo przeszywając tutaj, zobaczcie, no nie mam jak, trzecia ręka by mi się przydała, albo wychodzimy tak, że no na zewnątrz, czyli hop i nitka idzie na zewnątrz i znowu, albo jak wychodzimy w jednym miejscu, to wbijamy się obok w kolejne oczko i wbijamy się w głowę, czyli albo w taki sposób, albo w taki.
tak? Każde przyszycie inaczej będzie troszkę wyglądało, ale żadne nie jest błędem, więc zszywamy wszystko, za chwilę wyszyjemy nosek, no i będzie podsumowanie. Ok, zobaczcie, zszyty, ale bez nosa jeszcze nie wygląda. Zobaczcie, oprócz nosa wyszyjemy także takie kreski tutaj przy oczach, one dodadzą uroku temu oku. Dobrze to odmieniłam chyba. Zostawiłam do tego sobie nitkę tutaj od oka i najpierw zrobimy te kreski, a na końcu, już na samym końcu wyszyjemy nos. Zobaczcie. Tu są 2 nitki, tu są chyba z 4 nitki, więc zaczynamy od tego miejsca, czyli patrzymy sobie, żeby to było dokładnie w tym samym miejscu i przebijamy sobie tutaj igiełkę. Ona ma wychodzić z pomarańczowej części, a nie z czarnej. I chciałabym się tutaj takie konkretne miejsce wbić i chyba mi nie wyszło. Zaraz zobaczymy. Przeciągam. O. I to jest to samo miejsce, jak sobie popatrzę. No, jest to samo. Więc tutaj robimy po prostu, przeszywamy raz. Hop, zobaczcie, kawałek dalej idę w górę. Chyba tu powinno być. Więc to jest tak. Raz i nie za mocno też drugi raz. I od razu przechodzę do tej dolnej części. Też wbijam się w pomarańczową część, a nie w oko. Bo tutaj właśnie przy tej... No, wyjdź. Tutaj właśnie widać, że ona nie wychodzi z tej białej części, tylko właśnie spod spodu jakby. I przy odpowiednim ułożeniu, oczywiście już widzę, że za mocno ściągnęłam i zniknęło mi to po prostu, zobaczcie. Troszkę luźniej. O, coś tutaj nadal jest za mocno. Najwyżej zaraz poprawię. O, widać to bardziej? Troszkę. Naprawdę chyba jeszcze mogłabym dalej to zrobić. Ale to tak jest, że z jednej strony wychodzi, a później z drugiej strony próbujemy dokładnie to samo i wcale nam tak dokładnie nie wychodzi, ale to jest to, co już wcześniej mówiłam, że po prostu, o już widzę, że jeszcze mogę chyba, tu jeszcze dalej mogę iść, że po prostu przy rękodziele to jest absolutnie normalne, nie ma dokładnie takich samych rzeczy zrobionych na szydełku 2 razy czy na drutach. Zawsze to wyjdzie troszkę inaczej. O, zobaczcie, wbiję się aż tutaj, żeby ładnie wychodziło spod spodu. I przebijam się. Hop, tu chyba z 4 nitki powinny być. Zobaczcie, wyszło? Wyszło. Gdzie ja tam za daleko? Za wysoko chciałam rękoma uciec, sorry. Ale zobaczcie, wyszło. I tą nitkę mogę tu sobie zostawić i ją związać za chwilę, jak skończę także robić nosek. Więc zaraz schowamy ją, ona nam wtedy nie ucieknie. O! Oj, zeszło mi. Nie wiem, czy tak daleko sięgnie. O, dobra. Chodzi o to, żeby ona była tutaj. Zobaczcie, mamy oczy. Nie wiem, czy tu nie będę poprawiała jeszcze, ale dobra. Przejdziemy do noska. Nosek jest niewielki, mały koci nosek, ale od razu zrobi nam z tej dyni naprawdę kota. Tak, okej. Gdzie? Na dole oczu. Tu patrzymy, żeby nam się wszystko ładnie schowało. I robimy taki mały trójkącik. Musimy spojrzeć, bo tutaj wiadomo, to jest gruba włóczka, więc tu nie ma wielu przestrzeni. Sprawdzamy. Chyba aż za mały zrobiłam. O, niżej zejdziemy. Każda nitka przeszyta tutaj będzie miała duże znaczenie, żeby to było po prostu widać. Zobaczcie, ja już widzę, że mam za mało nitki i po prostu mi nie starczy do... O, zobaczcie, coś mi krzywo wyszło. Więc ja tutaj sobie zaraz po prostu wezmę więcej, żeby to wyglądało ok. I na szybciorka tutaj będę przyszywała, więc będzie widać, ale po prostu bardzo przyspieszone, żeby nie zabierać Wam także czasu.
Okej, mamy ten nosek. Myślę, że nie wiem, czy nawet nie jest troszkę za szeroki. Ale dobra, z tego zrobimy tutaj buźkę jeszcze. Taką jakby trochę smutną. Więc tak, przebijamy się w jedno miejsce, przebijamy się w kolejne miejsce. Zobaczcie, raz, dwa i wracamy do tego miejsca początkowego, gdzie była włóczka. Przeciągamy, pamiętając, że nie możemy tego za mocno naciągnąć, żeby nam tutaj zostało to, co powinno. O, jest? Jest. Związujemy, nie za mocno. Zobaczcie. I chowamy. Czyli nawlekamy. I wbijamy się znowu w to samo miejsce, żeby uciec i żeby schować ten supełek. To samo robimy z drugą. Hop, hop, hop. Naciągamy, odcinamy. I mamy. Zobaczcie, tu mi trochę zginęło, ale zaraz to sobie poprawię. Mamy koto dynię. Myślę, że ten nos nawet jest troszkę za duży. Pewnie go sobie zaraz poprawię. Nie ma problemu. No co, mam nadzieję, że dziergało się miło, przyjemnie i jak zawsze wszystko było dobrze wytłumaczone. Oczywiście w razie pytań, komentarze do waszej dyspozycji oraz Instagram, tam odpowiadam na pytania, tutaj oczywiście też, więc nie ma absolutnie żadnego problemu. Pochwalcie się swoimi dyniami i oznaczcie mnie, dzięki temu będę mogła to udostępnić u siebie na social mediach, więc będzie fajnie, jeśli podzielicie się, dzięki temu będę mogła stworzyć galerię takich kotodyń albo dyniokotów, no jak zwał, tak zwał. Dzięki jeszcze raz, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco, bo przecież regularnie tutaj powstają nowe tutoriale. Jeszcze raz dzięki, do zobaczenia, pa!